Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Jest 13 kwietnia, a jestem w pobliżu miasta Ait bin Hadu, który jest zapisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dodatkowo kręcono tam gladiatora, stąd to jest moje kolejne miejsce, które dzisiaj będę chciał odwiedzić. A w ogóle dostałem dzisiaj maila z potwierdzeniem bardzo ciekawej informacji. Czyli na ziemi kłodzkiej pojawił się billboard, który zaprojektowałem. Tak na wstępie tylko powiem, o co mi chodziło z tym całym banerem. Jako zapalony i doświadczony motocyklista zauważyłem brak inicjatyw promujących wzajemny szacunek między kierowcami a motocyklistami. Dlatego postanowiłem działać. Zaprojektowałem i zleciłem wykonanie banera lokalnej firmie, który został umieszczony na drodze krajowej nr 8 w okolicach Kłodzka, znanej z wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze. Hasło na banerze jest krótkie i jasne, żeby każdy mógł je szybko przeczytać i zastanowić się nad nim. Dla mnie osobistym sukcesem będzie, jeśli nawet tylko kilku kierowców zwróci na to uwagę i zastanowi się nad swoim zachowaniem, bo przecież na drodze jesteśmy wszyscy wspólnie odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. Dobra, za sobą mam kolejną noc w bardzo przytulnym miejscu w Kasbie, nieopodal miasta, w którym kręcono gladiatora. O tyle, co mi się to podobało, pomimo tego, że cena była niska, bo ja zapłaciłem raptem 15 euro, w sumie 17, bo do tego była jeszcze kolacja. Ale spodobało mi się to, że tą kolację mogłem zjeść właśnie z Marokańczykami w trakcie ich święta Ramadan. Miejsce przyjazne, ludzie przyjaźni, tak inaczej nastawieni na turystów, tak bardziej z taką gościnnością, pomimo tego, że to był pensjonat, więc też takie założenie tego miejsca jest, aby być pozytywnie nastawionym do turystyki, turystów. Tu też widziałem, że właściciel miał małe córki, które gdzieś tam chyba były w okresie szkolnym, więc zostawiłem im tam długopisy żelowe, które miałem i po zeszycie. Nie wiem tak naprawdę, w jakim oni standardzie żyją w szkołach, jak to u nich tu wygląda, ale stwierdziłem, że to forma takiego małego giftu, prezentu. Po przejechaniu 11 km dotarłem do Ait bin Hadu, miejsca o głębokim znaczeniu kulturowym i historycznym. Położone w regionie Wawazat, często nazywanym bramą do Sahary. Zamierzałem zbliżyć się motocyklem ile się da do zabytkowego Ksaru, czyli starej umocnionej osady. Korzystałem ze wskazówek mojej nawigacji, która prowadziła mnie przez wąskie uliczki. Hej. No? Salam. Alaikum salam. I want... No, Polish, English, no English, yeah. Okay, I want parking. Początkowo sądziłem, że dojadę choćby do rzeki, która widniała na mapie. Jednak okazało się inaczej. Here. Poland. Poland. Where? Poland. Polonia. That's driving. My friend, if you want parking, this is free parking. This is free parking. If you want to go in, you can go in. Okay, to look. No? A, kurwa. No? No, I have... Because here, listen. Yeah. You speak English. Yeah.
100 meters they put some trees you cannot go. There is a problem between the family. Here not possible with the car. Yeah, ale... Go to the Casbah. Yeah. Znaczy no, I came here, visit in monuments. You want to visit? Yeah. So, look. English, you understand? Yeah. You see up, people up. Yeah, I know. But I want to ride in the motorcycle and parking. No possible, no parking. Parking outside there in the streets. Or one solution for you. Where do you come from? Poland. Poland, Polska, Makamuszki. One solution. This house in front of my shop, nobody. You can park near this car in the shadow. No problem for your car, for your moto. I am here. You go, we visit. Don't pay anything. You understand? Yeah. Good. Park there. Everything. Or you park here. No problem, as you like. Understand? Yeah. Pay nothing. Okay. Good. But later you come drink tea with me. If camping does work, if it doesn't work, I can't do anything. Okay, good. So I am Berber this from Zagora. is good idea. Idea, voilà, near my shop here in the shadow, no problem. Okay. Don't worry for your motor, no problem. صباح الله خير. ايش انا؟ او كويس جاز هو لو كان. الله يرحمه عليك. Zmierzam właśnie do miasta Ait bin Hadu, miasta, w którym kręcono Gladiatora. I ogólnie motocykl podstawiłem pod jakimś sklepikiem, w którym pan, który mówi, że jest berberem i że mój motocykl będzie tam bezpieczny i nawet mi dał jakiś kod, żeby go przykryć. To zostawiłem go tam, ponieważ chciałem jak najbliżej podjechać tego miasta, aby nie zostawiać gdzieś nie wiadomo gdzie motocykla nawet na strzeżonym parkingu i nie iść ileś tam kilometrów czy kilkaset metrów. Po prostu jestem wygodną osobą i chciałem podjechać jak najbliżej się da i dał najbliżej się do tego sklepu, bo potem jak chciałem dalej jechać, to każdy mówił, że tam droga jest zamknięta i faktycznie jest. Do tego miasta są dwie drogi. Jedna to jest most, a druga to jest przejście przez rzekę. Pan, u którego zostawiłem motocykl koło sklepiku, powiedział, że żebym poszedł najpierw sobie przez rzekę, a później wrócił mostem. I przede wszystkim, abym nie łapał dodatkowych wycieczek, które oferują tutaj mieszkańcy czy tutejsi, bo to są naciągane wycieczki i sam on mi to powiedział, więc bardzo miło z jego strony i tak w ogóle to on chyba mnie kupił już samą taką dobrocią, to znaczy powiedział, że jak wrócę, to że może coś będę chciał z jego sklepu, kto wie, może coś kupię. Od 1987 roku ten ksar jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego architektura z gliny stanowi znakomity przykład tradycyjnej marokańskiej budowli z zachowanymi oryginalnymi strukturami i zdobieniami. Wyjątkowości z pewnością dodaje strategiczne położenie wzdłuż dawnej trasy karawanowej między Saharą a Marrakeszem, w dolinie rzeki Onila u podnóża gór Atlas. Podkreśla to przy tym jego historyczne znaczenie jako centrum handlu i komunikacji. Dodatkowo Ait bin Hadu zyskał międzynarodową sławę jako plener filmowy dla takich produkcji jak Gra o Tron, Gladiator czy Lavren z Arabii. Mimo rosnącej popularności i modernizacji, ksar zachował swoją autentyczność, co sprawia, że jest to miejsce, gdzie można poczuć ducha dawnych czasów. Po powrocie z ksaru odwiedziłem lokalny sklepik Berbera, gdzie wcześniej zaparkowałem swój motocykl. Welcome my friend Lucas Makanuszki. We make Berber whiskey. You can record it? Yeah. Ah. So, we make for this in order to make it like beer, you see? Yeah. And in order to make to mix the sugar. When you put sugar, we 3 or 4 times in order to mix sugar and in order to make it like beer. Okay? Podczas rozmowy o atrakcjach regionu i optymalnych trasach, Berber pokazał mi na mapie te drogi, którymi lepiej nie jeździć samodzielnie motocyklem z uwagi na trudne warunki terenowe, takie jak piasek i wydmy.
Tam coś bardzo mocno się błyszczy. Atlas Studio przede mną. Kiedy dotarłem do Wawazat, Berber zasugerował, żeby nie tracić tam zbyt dużo czasu i jako jedyną atrakcję polecił mi studio Atlas, jedno z największych i najbardziej renomowanych studiów filmowych na świecie. Oj. Mało to ciekawe. Wstęp tam kosztował 80 dirhamów, a zwiedzanie z przewodnikiem trwało 45 minut. Już przy wejściu napotkałem na problemy. Personel nie był zachwycony, widząc mój profesjonalny sprzęt do vlogowania. Dopiero po wyjaśnieniu, że nie będę vlogować, wpuszczono mnie do środka. Nie czekając na zgromadzenie większej grupy, wszedłem sam i zostałem za to upomniany. Dołączyłem do grupy turystów jako jedyny Polak. Niewiele nagrałem, ale kilka przebitek mogę wam pokazać. Studio to było miejscem realizacji wielu znanych produkcji, takich jak Gladiator, Kleopatra, Prison Break czy Gra o Tron. Mimo że przewodnik pokazał różne plany filmowe i dekoracje, to w tej cenie spodziewałem się raczej takiego efektu wow. Zatem dla miłośników kina to miejsce może być interesujące, ale ja raczej nie wróciłbym tu już po raz drugi. Ahoj! Od początku mojej wizyty w Atlas Studio swoją uwagę przekierowałem na wysoki, mocno błyszczący masz na horyzoncie. Przewodnik grupy wytłumaczył, że jest to element elektrowni słonecznej. Postanowiłem zatem podjechać w jego stronę bliżej, aby się jemu przyjrzeć.
I nie wiem, czy to będzie widać w ten sposób, jak pokażę kamerą. Podejrzewam, że nie. Ale zaraz zmienię obiektyw na dalekosiężny i pokażę Wam coś, co mnie bardzo zaciekawiło. Tylko jeszcze dopowiem, że tam właśnie to miejsce to jest największa elektrownia słoneczna, paneli słonecznych w północnej Afryce. I tam wystaje taki słup. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów elektrowni jest ogromna wieża słoneczna, która stanowi serce jednej z faz. Ta wieża, osiągająca wysokość kilkuset metrów, jest otoczona lustrami, które odbijają i koncentrują promienie słoneczne na jej szczycie. Dzięki temu generowana jest para, która napędza turbiny, produkując energię elektryczną. Ciekawostką jest to, że ta elektrownia ma moc ponad 500 MW, co wystarcza do zasilenia miasta o wielkości Amsterdamu. Początkowo Berber zaproponował mi odwiedzenie miasta Skoura zamiast Wawazat. Miałem w planach znalezienie tam zakwaterowania z basenem oraz spędzenie reszty dnia na zwiedzaniu okolicy i później relaksie. Lecz wewnętrznie odczuwałem pewien niegasnący głód przygody związany z jazdą na motocyklu. Postanowiłem więc podjąć decyzję o kontynuacji odkrywania nowych tras. Z tej przyczyny zdecydowałem się na przejechanie tym razem całego odcinka drogi R307. To było właśnie to, czego potrzebowałem. Nie mogłem się powstrzymać od myśli o kolejnych wyzwaniach. Planowałem po przejechaniu drogi R307 skierować się na drogę R302, aby dostać się do przełęczy Tizi en Ait Hamad. Była to trasa, którą zamierzałem pokonać w następnym dniu. Na samym początku podpiąłem się pod grupę motocyklistów z Niemiec, lecz w pewnym momencie postanowiłem odpuścić ich tempo. Mimo to nasze drogi się jeszcze kilkakrotnie skrzyżowały. Czad. Ale miejsce fajne. Przydałby się teraz cień i chwila takiego nie że relaksu, ale ogarnięcia się, gdzie mam w ogóle jakąś stację benzynową po drodze, bo mam 200 km niecałe do zrobienia na baku. Fajnie byłoby być tak zorientowany, na ile można sobie pozwolić. No idzie noc w ogóle spędzić. Przede mną w ogóle jedzie Tiger 900 chyba, tylko że w wersji GT. Ale im zazdroszczę tego, że mogą posiedzieć w strumyku. Chyba... Kozy! Jeden z przykładów na to, że skały mogą spaść. I to takie konkretne. Stąd w górach trzeba być ostrożnym, bo tam jeszcze jest kilka takich nieprzyjemnie wyglądających głazów. No dobra, właśnie mijam miejscówkę, w której spałem ostatnio na dziko, dosłownie 2 dni temu. Tutaj byłem, a teraz jakby wracam się tą drogą, ale później odbiję w inną stronę. Także będę przejeżdżał znów przez tą wieś, w której już byłem.
I znów dogoniłem grupę niemieckich motocyklistów tak skutecznie, że razem z nimi przejechałem przez miejscowość Demnat, co wywołało we mnie dreszcze emocji jadąc w takiej dużej grupie. Zatrzymaliśmy się na tej samej stacji benzynowej, gdzie miałem okazję wymienić się pozytywnymi spostrzeżeniami na temat modelu Tigera 900. Po zatankowaniu nasze ścieżki rozeszły się na dobre. Po dotarciu do lokalnego sklepiku zauważyłem, że miejscowi szybko na mnie skierowali swój wzrok. Gdy już byłem gotów ruszyć w dalszą podróż, to podszedł do mnie ciekawski mężczyzna, który po francusku zadał mi wiele pytań. Na przykład, dlaczego jestem tu sam, dokąd zmierzam i tym podobne. Choć francuskiego nie znam, to kilka pytań zrozumiałem, odpowiadając mu na nie. Następnie zasugerował, że warto zobaczyć pewną atrakcję na mojej trasie o nazwie Mini Free Natural Bridge. Oh, il est là, la route d'Ouazzazat, il est là. Il est de la route, hein. Il est le pont, il est de la route. La direction Ouazzazat, la direction Taban. Hein? Il est de la route, hein. Toujours à droite. C'est moi, habité là-bas, les briques. Il est les villages là. Je vais dormir. Dojechałem do tego punktu, ale aby podziwiać ten naturalny most skalny, musiałbym jednak zostawić motocykl i odbyć kilkunastominutowy spacer szlakiem. Z racji już późnej pory i kręcącej się wokół mnie młodzieży, zdecydowałem, że odpuszczę sobie tą atrakcję. Zostało mi 38 km, około 40 minut jazdy do miejsca, gdzie dzisiaj spędzę noc, czyli do miejsca, które znalazłem na aplikacji iOverlander, o której wam non-stop opowiadam. Jest godzina 18:42 i będę pewnie namiot po ciemku rozkładał. Ale mam też kolację dość ciekawą, bo mam ziemniaki, pomidory w końcu mi się udało dostać i jajka, czyli standardzik w moim wykonaniu, ale najbardziej chyba taki pożywny, może nie do końca na noc pożywny, aczkolwiek lepsze to niż bułka z miodem i jakimś dżemem, konfiturą. Sam cukier i węglowodany to nie jest dobry pomysł na dobry start i dobry koniec. Wow. Jakie wioski w ogóle? Wysoka góra. Cześć, 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 siema. Siema. O. Cześć, cześć, cześć.
Znalazłem fajną miejscówkę dzisiaj na nocleg. Pierwotnie miałem jechać dalej, jakieś 30 minut drogi, żeby dojechać do miejscówki, którą polecano na aplikacji iOverlander. Ale ja zatrzymałem się wcześniej z tego względu, że znalazłem bardzo fajną trasę, taką lekko terenową. Dosłownie raptem 50 albo 100 metrów musiałem przejechać, aby znaleźć się w takiej miejscówce, gdzie mogłem spokojnie rozbić namiot. Na dzisiejszą kolację przygotowuję sobie właśnie smażone jajka. Do tego mam jeszcze ziemniaki, które ugotowałem i zrobiłem z nich puree z dodatkiem masła. I odpaliłem sobie światło chemiczne, czerwone, żeby zobaczyć, jak to działa. Bo zawsze to woziłem w plecaku, ale nigdy tego nie używałem. Więc tak wygląda mój wieczór, czy już w zasadzie noc, bo już dochodzi 23 godzina. Zjem sobie to na spokojnie, myślę, że już rano nic nie będę jadł. I wystartuję, myślę, że może koło godziny 9, 10 i ruszę na kolejną marokańską przygodę. Dzięki za obecność, pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, dzwoneczka, komentarza poniżej. No i dzięki ogólnie, że jesteście. Pozdrawiam. Dalszy ciąg mojej marokańskiej przygody wygląda następująco. GoPro, które tak bardzo chwaliłem, Hero 9, zaczynam się coraz bardziej przycinać. No i z tyłu za mną stoją dwa nowe Tigery 1200. Miałem okazję poznać małżeństwo, które właśnie podróżuje tymi Tigerami po świecie. Pochodzą z Australii i są już 6. miesiąc w podróży. Chcę tylko wejść przed zachodem słońca na pewną górę, zobaczyć, co jest za tą górą, żeby nie było, że ja tu się rozstawiłem za górą, po drugiej stronie jest jakaś wioska. To wygląda świetnie.